No pierwszy dzień naszego rocznego autostopu. O proszę, to jest pierwsze nagranie na tej kamerze. Tutaj Koszarowa i tak dalej. Kilka dni zostało, żeby odesłać to mieszkanie i pokazać. O, tu jakieś prędzle, ale to dobra. Nie będziemy malować. Tak naprawdę. Specjalnie się ubrałem w takie rzeczy niefajne, bo już tyle spodni zniszczyłem, że to się po prostu w głowie mieści. Przynajmniej Ewa mi tak zwraca uwagę. Ale to jest chyba taki Patrzcie, sam. że ja sobie trwał on wczoraj. No właśnie widzę, że taki trochę inny jest. No, taki nowomodny. Dzięki. Teraz chodzi. Kacper mi nie pomaga malować. Bonjour, opluł mnie żul. To wszystko, co mam do powiedzenia. Możesz coś powiedzieć. Dobra. To Ej, Nagrać Ewę, ej, bo jak coś sprząta. wyłączyło się. Nie, działa na bank. Nie, Tak? Tak. Halo? Witajcie widzowie. Właśnie tutaj chodzę sobie po mieszkaniu. To jest Ewa. Jakie masz plany na weekend? Robię imprezę pożegnalną tego mieszkania. Zapraszam trochę ludzi. Czy chcesz zaprosić widzów? No zapraszam. To musisz to wrzucić dzisiaj. Ewa, Klaudia, jak się czujesz? Będę tęsknić. Ja też. Chodź majstra w akcji. Ostatnie szlify. Będzie się wyprowadzał po nich. Twój parasol. Patrzcie jakie kurde tutaj. Tu jest farba, tu nie ma farby. No dobra, Tu nie ma. I mówi, że na drugą warstwę będzie jechał, ale jak pierwsza nie jest wyłożona, otwiera piwo. Ale bym se wypił piwo. To sobie wypij. Klaudia pojedzie. Klaudia, pojedziesz? Tu widać, co jest na zewnątrz. Familoki. Bo jesteśmy, Ewa, gdzie? W Ludzi Śląskiej. A u kogo? U Anny i Dawida. U Anny Skóry i Dawida Skórki. Tutaj jest jeszcze rzeczy się robią. Tak. No i pakowanie ciąg dalszy. Tak, tutaj mam krótkie spodenki i długie leginsy, które są do wywalenia, ale dobrze je przeciorać. Są ze śmietnika, te czarne, te są z lumpa. Więc na razie od 5 dni chodzę w tym samym. Czekam aż będzie do prania i będę mogła zmienić outfit. No bo potem wyciąganie tego to jest. Dobra. Rzeczy są tu jeszcze jakieś. Lacie drugie. Kuba o tym nie wiedział, że zapakowałam 2 pary laciów. Będziesz nosić teraz. No bo są takie ciężkie, że hej. Ewa będzie nosić teraz 2 pary. I co, jedziemy? Tak. I możemy wziąć. Wyłamujemy się ze standardowego pisania markerami i mamy atrament. No i łapiemy stopa, nie wiem czy jest dobra ostrość. Sprawdzimy zaraz. Jest zła ostrość. No i łapiemy stopa. Ewa już łapie, a więc nie będę mówił, tylko będę łapał razem z nią. Pokrótce jesteśmy na trasie w stronę Żywca z Katowic. Pierwszy dzień autostopu. Życzcie powodzenia. Pogoda jest taka sobie. Ewa ma kapelusz, ja nie mam. Także zobaczymy jak będzie dzisiaj. A pomachaj mi. Spoko. No kurde. I stałem tutaj. Także
Stałem tutaj chyba... Ile, Ewa, stałem? Z 20-30 minut. Swoją drogą wstaliśmy o 5:30, ale myślałem, że wstaliśmy trochę później, więc myślałem, już jest tak późno? A się okazuje, że nie, że jest teraz aktualnie już jakaś 6:30. Także spoko, będziemy łapać stopę elegancko. Wyspałem się nawet, a ty, Ewa, jak się wyspałaś? Ewa mówi, że było zimno, ale to akurat jest klasyka. Mi się śniło takie ładne coś, że gołąb niósł na szyi jakieś takie pudełeczko i tam były nasze zdjęcia, a potem się okazało, że tam był list, nagle się okazało, że jakaś książka wypadła i było bardzo dużo jakichś takich rzeczy, pamiątek sprzed lat. I ty mówiłaś, że to nie cud, a ja mówiłem, że to cud. Także takim akcentem, z nadzieją, można powiedzieć, Właśnie ten tak pociąg. Kuba pomaga pakować namiot. Tu jestem spakowany, a to muszę jeszcze zabrać. I zresztą rozwiązałem problem naszego połączonego śpiwora, więc myślę, że jest to na plus. A my już będziemy łapać, tylko wyschną mi, wiadomo, klasycznie. Poranek po pierwszej nocy w drodze z Polski do tureckiej Antalii. Przed nami tysiące kilometrów, a na ich końcu wolontariat znaleziony dzięki platformie Workaway. Najpierw będziemy pomagać przy budowie domu, oddając nasze ręce i czas w zamian za uśmiech i poczucie wspólnego tworzenia. O, trzeba ci pomóc, chodź. Ale na razie jesteśmy w drodze do samej Turcji. Kolejny przystanek? Budapeszt. No proszę, ale ciemnica, ty. No. Tak wygląda pokój, który kosztował 130 zł. Proszę spojrzeć. Trzeba było wejść na drugie piętro, poszukać w ogóle drzwi, które były za taką kratą. No i finalnie co? No finalnie goście nas opieprzył, żeby nie trzaskać drzwiami, bo akurat Ewa też miała dzisiaj trudny czas. Ale proszę spojrzeć na podłogę. No cóż, jeszcze nie widziałem kibelka, ale Ewa poszła się kąpać, ja ładuję wszystkie takie rzeczy. Co tutaj jest? Nic tutaj nie ma. Jest poduszka, której chyba nawet nie będę chciał dotykać. No ale kurczę, centrum Budapesztu, no to nie ma się co dziwić. No ja tu większy chleb zrobiłem niż faktycznie tu był, ale nie ma się co spodziewać jakiegoś standardu. Grunt, że jest łóżko, no i że można się położyć. Zaraz będziemy szli na miasto i... No właśnie, no i co dalej? No i zobaczymy co dalej, nie? A mamy zaraz aut i idziemy usiąść w parku i pomyśleć co dalej. Cały się pocę. Gdzie to jest? Bo tu się wchodzi jak do warowni generalnie. Tutaj mam plecak. Tu się wchodzi jak do warowni. Jedne drzwi, drugie drzwi, wcześniej jeszcze klatka na chip. Trzeba, jak się nie wie, to się trzeba dzwonić. I gościu mówi, żeby nie trzaskać drzwiami. Co, idziemy? Ale cię słońce ozłociło. Jeszcze klucze. Ewa, jak oceniasz pobyt pierwszy dzień w Budapeszcie? Nie jest źle. Moje pierwsze doświadczenie z Budapesztem było różne. Raczej takie nieprzychylne, nigdy mi się to miasto nie podobało, ale ta część, w której my się znajdujemy, naprawdę jest dosyć sympatyczna, chociaż no jest to stolica europejska, czyli dużo bezdomnych, mnóstwo turystów.
Czyli nas w sumie. Smród, brud I co? i to przeważa, ale samo nasze zakwaterowanie było niezłe, jak na warunki najniższej ceny. Także jestem otwarta na to, co się jeszcze dzisiaj wydarzy. Ciekawe co będzie jak Indię zobaczysz. No, ciekawe. Gdzie śmierdzieć kupą. Póki co, ta kamienica mi się kojarzyła po prostu z krakowską, starą kamienicą, być może pożydowską. Dokładnie taki sam vibe, poziom zadbania. Dobrze, to idziemy odstawić plecak. Nie wiadomo gdzie. Nie wiadomo skąd. Robisz mi podwójny podbródek. Co się stało? Tak osrał mój plecak. Ciekawe czy przemokło. A pokaż do kamery. Nie, no tu w tą stronę bardziej. Trzeci raz w życiu. Czwarty. Z rzędu. Dobra, to chcesz na zewnątrz? O, błyska się. Błysnęło się właśnie w tym momencie. Taki autostop to lekcja cierpliwości. Czasem godziny czekania w upale, czasem wiatr i deszcz, czasem spojrzenia pełne ciekawości, a czasem obojętność. Zdarza się długa cisza na poboczu i momenty, gdy wątpisz, czy ktokolwiek się zatrzyma. Ale właśnie wtedy pośród zmęczenia i pyłu najbardziej doceniamy każdy uśmiech i otwarte drzwi w naszą stronę. I dobra, Ewa tam stoi. To jest kolejny spot w Burgas. Przejechaliśmy wczoraj raptem 30 km w zasadzie do centrum. No i teraz co? No i teraz próbujemy złapać za centrum, bo cały dzień nam zaszło, żeby przejść właśnie przez to miasto, które było okropnie cygańskie, przynajmniej na obrzeżach i w takiej industrialnej zonie. No był to po prostu koszmar, nie? Ale w sumie mamy 60 km teraz do granicy z Turcją, także mam nadzieję, że już coś złapiemy. No i kurczę, wiadomo, proszę spojrzeć, słońce jest tam już, czyli jest jakaś godzina 11. Nie, trochę wcześniej, chyba 9. 9, 10, 11. Nie mam telefonu, więc nie mam bladego pojęcia. No ale tak, no. Mam nadzieję, że coś złapiemy, więc ja po prostu będę już kończył, bo Ewa łapie, ja się opierdzielam, nie? Dobrze, nara.